Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale, ja mam na imię Kuba i dzisiaj zapraszam Cię do jednej z ikon Arizony, czyli do Horseshoe Bend. Zaraz po niej pojedziemy do kolejnego miejsca, czyli do Glen Canyon, który znajduje się dosłownie 4 minuty stąd, a samo Horseshoe naprawdę zapiera dech w piersiach i będąc w tej części Stanów koniecznie musicie je zobaczyć. Zapraszam więc na spacer po atrakcjach tego miejsca, a jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zrób to właśnie teraz. Jesteśmy w Arizonie i powiem Wam, że to chyba jeden z najpiękniejszych stanów USA. Różnorodność geologiczna tutaj jest tak ogromna, że można tymi skarbami natury obdarzyć dosłownie kilka innych stanów Ameryki Północnej. Tutaj też zresztą znajduje się Wielki Kanion, do którego zapraszam Cię już w kolejnym filmie. I pewnie domyślacie się, skąd nazwa w ogóle tego miejsca, bo to tutaj rzeka Colorado, która płynie od jeziora Powell, zakręca w takim malowniczym Glen Canyon, tworząc właśnie coś na wzór podkowy. Punkt widokowy Horseshoe Bend zlokalizowany jest około 7,5 km na południe od miasteczka Page i zaraz po zjeździe na Horseshoe Bend należy kierować się na pobliski parking. Jeśli podróżujecie w sezonie, czyli od maja do września, może być dosyć ciężko, jeżeli chodzi o miejsce parkingowe, ale wycieczka tutaj trwa łącznie około 30 minut, kilka minut na dojście z parkingu i potem zwiedzanie, więc myślę, że warto poczekać, nawet jeżeli będzie mały korek. No i informacyjnie jeszcze parking kosztuje $10, na parkingu oczywiście spotkacie też, jeżeli ktoś potrzebuje toalety. Szlak do Horseshoe Bend jest bardzo krótki. Idąc z parkingu to jest dosłownie około 2 km w obie strony i łagodne dojście tutaj powoduje, że każdy może sobie na nie pozwolić. Uwaga, nie ma gdzie tutaj się schronić za bardzo, więc jeżeli będzie bardzo gorąco, koniecznie zabierzcie ze sobą dużą ilość wody, nakrycie głowy czy krem przeciwsłoneczny. I jako ciekawostkę podam Wam, że w miejscowości Page organizowane są spływy pontonami aż do samej gardzieli Wielkiego Kanionu. Szlak zaprowadzi nas tylko do krawędzi kanionu, nie ma żadnej trasy prowadzącej w dół, nie można tym samym zejść w dół do rzeki. Należy jednak bardzo uważać, gdyż krawędź kanionu zabezpieczona jest oczywiście barierkami tylko przed takim głównym punktem widokowym, a poza nim stoisz nad przepaścią, a nieostrożna próba podejścia bardzo blisko urwiska może zakończyć się oczywiście upadkiem. Uwaga, z 305 metrów, więc nie polecam. I jeszcze jedna taka ciekawostka na koniec. Patrząc się w dół rzeki, wydaje się, że woda płynie z lewej na prawą stronę, ale jest to tylko złudzenie optyczne, bo woda faktycznie przemieszcza się z prawej do lewej strony. W ogóle ciekawe jest to miejsce też pod kątem tutaj chodzenia po tych skałach, bo wszędzie są takie, jak widzicie, ukształtowania skał w postaci takich, nie wiem jak to powiedzieć, harmonijek, a otoczenie z drugiej strony jest takie. O właśnie, mówiłem o tym, że zajęło nam to parę minut, tam jeszcze widać jak właśnie ludzie niektórzy schodzą, niektórzy wychodzą. Ale nie jest to jakoś ani strome podejście, nie jest to też długa trasa, więc na pewno każdy da radę. Bardzo piękne miejsce. No i słuchajcie, pojechaliśmy dalej. Muszę Wam powiedzieć, że siostra jako przewodnik sprawdza się wyśmienicie. Zaplanowała tak trasę, że wow! Ale mamy też super kierowcę, jej męża, Damiana, który to w 4 minuty przywiózł nas do nowego miejsca, jakiego już Wam pokażę. No właśnie, jesteśmy w Glen Canyon i idziemy teraz w kierunku dołu. Tam gdzieś podobno na dole znajduje się Tama. Tama na rzece
Colorado. Tak jak powiedziałem przed momentem, 4 minuty od Horseshoe Bend, gdzie byliśmy. No zobaczcie, co nas czeka, jak tylko pokonasz tą trasę. Zapora mieści się w stanie Arizona, ale jesteśmy już w pobliżu granicy z Utah i zapora ta tworzy olbrzymi zbiornik retencyjny, czyli jezioro Powella, który z kolei znajduje się już prawie w całości na terenie stanu Utah. Sama tama ma wysokość 220 metrów, a długość 480 metrów i jej budowę ukończono w 1966 roku. Elektrownia wodna składa się tutaj z 8 generatorów, które łącznie wytwarzają moc 1 320 000 kW, a prąd stąd sprzedawany jest do okolicznych hrabstw, rezerwatów indyjskich czy innych stanów, czyli Utah, Colorado, Nowy Meksyk, Arizona, Nevada czy Nebraska. Informacyjnie jeszcze parking, gdzie zostawiliśmy samochód, kosztuje 0 zł i wejście tutaj również jest bezpłatne. Słuchajcie, nie wiem, czy nie słychać zbyt dobrze, ale chciałbym Wam powiedzieć, że to jest przeurocze miejsce i zapraszam Was bardzo na taką wycieczkę. Jeżeli będziecie tylko tutaj gdzieś w pobliżu Arizony, Las Vegas, na pewno nie pożałujecie.